Cześć, tu Jakub Grydzie, wasz przewodnik sudecki i wrocławski. Dzisiejsza trasa to 28-kilometrowe przejście z Górzyńca do Świeradowa-Zdroju. Naszą przygodę zaczynamy od wyjazdu z dworca PKP Wrocław Główny. Jedziemy pociągiem kolei dolnośląskich w kierunku Szklarskiej Poręby. Podróż trwa około 3 godzin i jest bardzo widokowa dla tych, którzy wciąż mają otwarte oczy. Po drodze, jadąc przez Góry Wałbrzyskie, zobaczymy Góry Czarne z Borową, Kozłami, Wołowcami. Łatwo już zauważyć, że dzień staje się coraz krótszy i lato dobiegło końca. Zobaczymy również w kilku miejscach Chełmiec górujący nad Wałbrzychem. Z ciekawszych gór w pobliżu Chełmca wyróżnia się Mniszek i Boreczna, przez którą prowadzi niebieski szlak E3. Po lewej stronie ukaże się Dzikowiec z nową wieżą, gdzie również osoby z ograniczoną mobilnością na wózkach mogą się dostać. Dalej oczywiście zobaczymy Trójgerb z postmodernistyczną wieżą widokową. Następnie mijamy Wyżynę Jabłowską, cały czas jadąc doliną rzeki Lesk, będącej prawobrzeżnym dopływem Bobru. Przejeżdżamy pod drogą ekspresową S3 i mijamy rzadko odwiedzany, ale warty dnia i wysiłku masyw Krąglaka. Tutaj pociąg powoli opuszcza Góry Wałbrzyskie. Po lewej stronie zobaczycie Góry Lisie, a w oddali Rudawy Janowickie z Wielką Kopą i Skalnikiem. Przed Janowicami Wielkimi po prawej stronie rozciągają się Góry Ołowiane, będące już częścią Gór Kaczawskich. Po lewej stronie zaś miejsce szczególne Góry Sokole, gdzie naukę wspinaczki zaczynała Wanda Rutkiewicz i Krzysztof Wielicki. Widać tam Duży i Mały Sokolik oraz Krzyżną Górę za nimi. Po wjeździe do Kotliny Jeleniogórskiej ukażą nam się przepiękne karkonosze z najwyższym szczytem Sudetów Śnieżką. Po prawej stronie, tuż przed Jelenią Górą, można dostrzec Góry Kaczawskie, Folwarczną, Baraniec z anteną i Skopiec za nim. Przejeżdżając przez Jelenią Górę, powoli zbliżamy się ku Górom Izerskim. Za Cieplicami widać stąd także zamek Chojnik na szczycie o tej samej nazwie. Wysiadamy w Górzyńcu na stacji na żądanie i stąd ruszamy w naszą 28-kilometrową trasę. Ruszamy grzybową ścieżką w kierunku Szlaku Zielonego. Już po chwili witają nas piękne panoramy Karkonoszy za doliną rzeki Kamiennej. Idziemy niewielką polną drogą i docieramy do Szlaku Zielonego, którym biegnie również główny sudecki szlak konny, oznaczony kolorem pomarańczowym. Las wita nas mieszanką buka i brzozy. Ta część jest dosyć gęsta, mroczna i pełna komarów. Pod stopami możemy zobaczyć kilka typów skał, różne odmiany gnejsów. Gnejsy drobnoziarniste oraz gnejsy słojowo-oczkowe. W niektórych miejscach pomiędzy ich warstwami występują skupienia blaszkowego biotytu i porfiry skaleniowe. Cały obszar bloku karkonosko-izerskiego powstawał wieloetapowo. W czasie orogenezy warstyjskiej 300 do 350 milionów lat temu doszło tu do kilku etapów intruzji magmy w starsze skały. Następnie część bloku wraz z poprzednimi intruzjami uległo metamorfizmowi regionalnemu i kontaktowemu. Mijamy powoli strefę przejściową między lasem a łąkami i zbliżamy się do bobrowych skał, które są pierwszym celem naszej podróży. Po drodze widać nasadzenia młodych buków posadzonych w miejsce wyciętych wcześniej świerków, a także pionierskie brzozy, początkowy etap sukcesji leśnej. W całych Karkonoszach i w wielu miejscach gór izerskich można też znaleźć tabliczki z numerami alarmowymi umieszczone na drzewach, tzw. punkty GOPR. Docieramy do miejsca, gdzie szlak niebieski łączy się ze szlakiem zielonym i kierujemy się ku bobrowym skałom. Ich widok jest monumentalny, otwierający się zwartą ścianą w kierunku wschód-zachód. Widać tu charakterystyczny cios z pękania wewnątrz granitognejsu. Przy wejściu znajduje się tabliczka ostrzegająca przed niebezpieczeństwem i rzeczywiście miejsce to jest bardzo ryzykowne zarówno przy wchodzeniu, jak i schodzeniu. Na szczyt prowadzi drabinka, bardzo stroma i wymagająca. Łatwo o poślizgnięcie, przewrócenie się pod wpływem silnego wiatru i upadek w przepaść. Ze skały jest potężny spadek około 20-30 metrów w dół, więc upadek oznaczałby pewną śmierć. Widać stąd Karkonosze ze śnieżnymi kotłami i okolicą Szrenicy, Kotlinę Jeleniogórską, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i fragmenty Pogórza Kaczawskiego. Samo zejście z bobrowych skał jest jeszcze bardziej przerażające niż wejście. Drabinka przypomina nieco tą z Gwarkowej Perci w Górach Opawskich. Czy warto, to musi każdy ocenić sam.
Wracamy do szlaku niebieskiego i skręcamy w prawo w kierunku Babiej Przełęczy. Dalsza część naszej drogi prowadzi na zachód grzbietem kamienickim, trawersując jego niewielkie kulminacje. Las zmienia się na przemian, raz prześwietlony słońcem, raz zacieniony, co stwarza dogodne warunki do wzrostu najróżniejszych zbiorowisk leśnych. Wśród roślin spotkamy tu m.in. liczne jastrzębce, spore ilości jeżyn, borówkę czarną, paproć na ręcznicę samczą, przekwitające już ostatki napastnicy purpurowej, szczawik zajęczy, ostrożeń polny, marunę bezwonną. Idąc tym odcinkiem można też natrafić na dzwonek karkonoski i goryczkę trojeściową. Rośliny widniejące w logo Karkonoskiego Parku Narodowego. Z minerałów w gnejsach lśnią ciemne biotyty wykorzystywane m.in. w elektronice. Można też tutaj dostrzec niewielkie soczewy kwarcowe. Góry izerskie słyną z wydobycia kwarcu. W przeszłości eksploatowano tu ogromną, podłużną i łukowatą żyłę kwarcu w kopalni Stanisław w Grzbiecie Wysokim. Ślady tych złóż widać również w Grzbiecie Kamienickim, kwarc pojawia się tu pod stopami. Rozciągają się stąd piękne panoramy na Karkonosze oraz Góry Izerskie. Widać Grzbiet Wysoki, Czarną Górę, a za nią Wysoki Kamień z nowym schroniskiem wybudowanym po 1996 roku i wieżą wzniesioną przez państwo Gołbów. Na tym odcinku dominują głównie monokultury świerkowe, mają one swój specyficzny urok, choć krajobraz jest mniej urozmaicony. Szlaki są tu poprzecinane licznymi trasami rowerowymi. Podjazdy i zjazdy nie są szczególnie wymagające, dlatego okolica jest doskonałym miejscem także dla rowerzystów. Obecnie rozpoczyna się długo wyczekiwany przez wielu sezon na grzyby. Także tutaj, w lasach, można spotkać najróżniejsze gatunki. Liczne muchomory, purchawki, podgrzybki, pięknorodzi i wiele innych. Pamiętajcie, że zarówno w przypadku grzybów, jak i roślin zdecydowana większość gatunków jest niejadalna. Istnieje kilka gatunków, które są prawdziwymi zabójcami w polskich lasach. Dlatego zawsze miejcie pewność, że rozpoznajecie dany gatunek po kilku niezależnych cechach. Idąc dalej docieramy do Babiej Przełęczy, gdzie ponoć kiedyś stała pogańska świątynia Chram. Teraz jednak na rozdrożach można zauważyć stojące drewniane domki lub stare wozy na palach z kratką pod spodem. Są to paśniki przygotowane dla zwierząt na trudniejsze okresy roku. Leśnicy wypełniają je sianem, kiszonką, wspomagając w ten sposób dokarmianie zwierzyny, kontrolując ilość pokarmu i ograniczając migrację i szkody w uprawach i młodnikach leśnych. W Górach Izerskich na Grzbiecie Kamienickim, idąc w stronę Świeradowa, minąłem kilka podobnych paśników. Docieramy do Kopańca, skąd roztacza się przepiękny widok na Pogórze Izerskie i Pogórze Kaczawskie. Z łatwością dostrzeżemy stąd Górę Grodziec, Wilkołaka oraz Ostrzycę Proboszczowicką. Ostrzyca to dawny nek wulkaniczny o wysokości 501 metrów położony w pobliżu wsi Proboszczów. Wracamy do lasu i zmierzamy powoli w kierunku rozdroża izerskiego. Szlak niebieski, którym się poruszamy, to długodystansowa trasa prowadząca ze Szklarskiej Poręby przez Świeradów, następnie przez Góry Kaczawskie, Wałbrzyskie i Góry Sowie, dookoła ziemi kłodzkiej do wsi Pasterka w Górach Stołowych. Ma on około 398 km długości i jest wykorzystywany przez międzynarodowy szlak pieszy E3, który rozpoczyna się w Portugalii, a kończy w Stambule. Dawniej szlak niebieski był fragmentem socjalistycznego międzynarodowego górskiego szlaku przyjaźni Eisenach-Budapeszt. Obecnie funkcjonuje jako zwykły długodystansowy szlak PTTK. W okolicy można spotkać wiele gatunków mniejszych zwierząt. Zobaczycie różne gatunki pająków, a także padalca jaszczurkę przypominającą węża, ale pozbawioną kończyn. Padalce są całkowicie niegroźne i bardzo spokojne. Piękno tych lasów ujawnia się szczególnie w detalach. Warto zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć się bliżej mchom, glonom czy porostom. W zbliżeniach otwiera się zupełnie inny, na co dzień niedostrzegalny świat. Prawdziwy mikrokosmos. W wielu miejscach spotkacie wody stojące, które często przybierają czerwoną barwę.
Są to tak zwane toksyczne wody żelaziste, w których gromadzą się składniki mineralne i związki organiczne. Barwa może wynikać z obecności bakterii żelazowych, które utleniają żelazo obecne w wodzie lub rozpuszczania geochemicznego związków ze skał. Wtedy na dnie osadzają się tlenki żelaza, nadając wodzie charakterystyczne rdzawo-czerwone zabarwienie. Na powierzchni niewielkich kałuż można dostrzec charakterystyczne drapieżne pluskwiaki nartniki poruszające się po tafli wody. Żywią się owadami, które spadają do małego zbiornika. Nie próbujcie łapać nartników, ponieważ potrafią gryźć. W lesie często spotkacie również rozkładające się butwiejące drewno. To niezwykle ważne siedlisko dla tysięcy drobnych organizmów saproksylicznych, które odgrywają kluczową rolę w obiegu materii w ekosystemie leśnym. Zobaczycie wiele gatunków traw. Wiele z nich nie mają polskich nazw, mają tylko nazwy łacińskie. W zacienionych, wilgotnych miejscach zobaczycie porastającą głównie świerci porost pustułkę. Przy nadmiernym rozroście porost ogranicza wymianę tlenową, pobiera wodę i związki mineralne i może prowadzić do zamierania drzew. Oprócz buków, świerków i brzus zaskakująca dla wielu jest obecność jarzębiny, która bardzo licznie wydaje owoce. Jarzębina jest jadalna po odpowiednim przygotowaniu. W stanie surowym może podrażniać żołądek i ma gorzki smak. W górach i na Pogórzu Izerskim występuje specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000. Obszar obejmuje głównie niżowe i górskie łąki oraz górskie łąki konietlicowe. Po drodze zobaczycie również modrzewie, które są jedynymi iglastymi drzewami w Polsce zrzucającymi igły na zimę. Modrzewie są przystosowane do trudniejszych warunków istniejących na Syberii, stąd ich specyficzne metody przetrwania zimy. We wrocławskim ogrodzie japońskim rośnie metasekwoja chińska, która również zrzuca igły zimą, ale nie występuje dziko w Polsce. W oddali widać już kamienicę, kowalówkę i tłoczynę. Czasem natkniecie się na plastikowe budki zwane pułapkami feromonowymi. Są one stawiane przez leśników w celu obserwacji liczebności szkodników i ograniczania ich działalności w lesie. Pułapki zawierają płyn z substancją feromonową przyciągającą owady danego gatunku, które toną, a następnie są zliczane przez pracowników lasów państwowych. W miejscu łączenia się szlaku żółtego i niebieskiego na przełęczy Gaik zobaczymy fundamenty dawnego schroniska Leopoldsbaude. Obok w lesie w czasie II wojny światowej znajdował się tu również obóz służby pracy Rzeszy w formie kilku baraków i placu apelowego. Zanim dotrzemy do rozdroża Izerskiego, przecinamy potok Mała Kamienna, dopływ rzeki Kamiennej. W tym miejscu można zauważyć charakterystyczne czerwone zabarwienie wody wynikające z obecności kwasów humusowych powstających w wyniku butwienia i rozkładu resztek roślinnych. Docieramy do chyba najdłuższej prostej drogi w Górach Izerskich, która łączy się z drogą sudecką. Jest tutaj około 20 minut marszu prostą przeciwpożarową drogą leśną. I cyk, jesteśmy po drugiej stronie. Na rozdrożu izerskim znajdowało się schronisko Ludwigsbaude, wybudowane pod koniec XIX wieku. Po II wojnie światowej budynek służył jako sanatorium dziecięce oraz dom kolonijno-wczasowy. Następnie podlegał Nadleśnictwu Świeradów-Zdrój, stopniowo tracąc swoje funkcje. W 2013 roku schronisko zostało ostatecznie zlikwidowane. Obecnie można zobaczyć jedynie fundament po dawnym schronisku, który powoli zarasta trawą i roślinnością łąkową. Kolejny odcinek naszej wędrówki prowadzi długimi leśnymi ścieżkami, które później zamieniają się w asfaltową drogę. Fragment trawersujący szczyt kamienicy jest wyjątkowo monotonny. Jest to długa, dwugodzinna droga w kierunku Sępiej Góry, przebiegająca przez monokulturę świerkową, poprzecinaną w kilku miejscach przez spływające potoki zabarwione kwasami humusowymi. Nie ma tu większych atrakcji turystycznych, więc warto przygotować się na trasę, zabrać posiłek, zrobić chwilę przerwy i sprawdzić drogę na mapie. Z ciekawszych obiektów przyrodniczych można zobaczyć siedlisko paproci Podrzeń-Żebrowiec pod ochroną ścisłą, obok rowu melioracyjnego, występującą tutaj w szczególnie dużej ilości. Można stąd również zobaczyć widok na kopalnię kwarcu Stanisław znajdującą się na grzbiecie wysokim. W lesie dominują gatunki powszechnie występujące w tej części gór.
Niektóre osłabione lub martwe drzewa porasta chób jak pospolity, dawniej wykorzystywany jako rozpałka lub materiał na czapci i na ramienniki. Kora drzew, takich jak świerci, zawiera garbniki, taniny wykorzystywane w średniowieczu do garbowania skór. Garbniki mają właściwość łączenia się z białkami i tłuszczami, dzięki czemu zapobiegają ich rozkładowi. Utrwalało to i zabezpieczało skóry przed gniciem. Za górą kamieńca zbiorowiska roślinne ulegają zmianie, zaczyna występować żarnowiec miotlasty, co wskazuje, że klimat w tym miejscu jest nieco bardziej surowy niż we wschodniej części gór izerskich. Zobaczymy tutaj fiołek leśny, przepiękną, niezwykle malutką roślinę. Na poboczach drogi rośnie tutaj skrzyp polny, rodzaj dosyć prymitywnej rośliny, posiadającej przodków 330 milionów lat temu. W Karbonie ogromne skrzypy i drzewiaste widłaki tworzyły potężne lasy, które przekształciły się w pokłady węgla na świecie. Niezmiennie pod stopami mamy gnejsy drobnoziarniste, gnejsy oczkowe i gnejsy słojowe, które są charakterystyczne dla tego obszaru. Następnie poruszamy się aż do niewielkiego zbiornika retencyjnego, za którym zauważycie przepiękny pomnik upamiętniający leśników, którzy kiedyś dbali o otaczające nas lasy. Po krótkim odpoczynku obok pomnika ruszam dalej w kierunku Sępiej Góry, znajdującej się nad Świeradowem Zdrój. W Karkonoszach występuje 20 gatunków jastrzębców, z których wiele to gatunki endemiczne lub blisko endemiczne. Zobaczycie tu również wrzosy, które wskazują na zmianę gleby i większą surowość tutejszego klimatu. Gdy natraficie na wrzosy i stanowiska borówki czarnej, będzie to dobry znak. Po kilkuset metrach dotrzecie do 12 stacji drogi krzyżowej, co oznacza, że jesteście blisko szczytu Sępiej Góry. Na szczycie znajduje się gnejsowa grupa skalna, na którą można wejść. Stąd roztacza się piękny widok na góry izerskie, czeską część gór, Świeradów Zdrój, Pogórze Izerskie oraz w oddali na góry żytawskie i Pogórze Żytawskie. Z tego miejsca widać Mirsk, Gryfów Śląski, a także okolice Suchej, Stankowic i Złotnik Lubańskich obok zamku Czocha. Kamienistym, dosyć stromym zejściem schodzimy w kierunku stacji PKP Świeradów Zdrój. Po zejściu obok mostu zobaczycie zabytkowy parowóz towarowy TP4217 budowany w latach 1913-1927. Ostatni taki parowóz działał w czynnej służbie do 26 listopada 1983 roku. Dotarliśmy do doliny rzeki Kwisy w Świeradowie Zdrój. Obok stacji PKP znajduje się magiczna czerwona kropka, początek czerwonego długodystansowego szlaku imienia doktora Mieczysława Emila Orłowicza, słynnego szlaku DSS. Stąd udajemy się w stronę centrum Świeradowa Zdroju przez Park Zdrojowy do Domu Zdrojowego i Muzeum Zdrojowego. Po drodze zobaczycie stary dom z dachem z kamiennego łupku oraz architekturę zdrojową w najróżniejszych stylach i mieszankach architektonicznych z końca XIX wieku. Docieramy do fontanny z żabkami. Przy niej wypowiadam życzenie, żeby wszyscy oglądający kliknęli subskrypcję i dali lajka. Po czym wchodzę do hali spacerowej Muzeum Zdrojowego, które ma jedno z najpiękniejszych wnętrz w Sudetach. Serdecznie zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. I tak po 28 km pieszo przez grzbiet Kamienicki żegnam się z Wami. Dziękuję za uwagę, zapraszam na moją stronę i skorzystanie z usług przewodnickich po Sudetach i Wrocławiu. Link w opisie. Możecie również wesprzeć kanał, link w opisie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!